Dzień trzeci. Czas zacząć. Obóz zebrany. Tam za nami, za mną góra, z której zeszliśmy. A dzisiaj uderzamy w tamtą przestrzeń. A tam za mną. Tam gdzieś będziemy się kierować w stronę Włoch. Dzisiaj mamy do przejścia 20 ponad kilometrów, z czego jest 1000 podejścia i 1000 zejścia. Ale dzisiaj już będziemy we Włoszech, jak przejdziemy przez Przełęcz. Startujemy. Wysokość 1549. Les Champex. I kierujemy się do Col de Seigne. 3 godziny 51 minut. I będzie wysokość 2516 chyba. A teraz przechodzimy przez Champex. Początek trasy asfaltem i tym asfaltem będzie raczej do pierwszego schroniska, które mamy dzisiaj odwiedzić, a na trasie, jak dobrze pamiętam, jest 3. Po kilkuset metrach asfaltem ścieżka skręca obok. Col de Seigne 350. Obiad. Przeprawa przez most nas czeka. Most, który wygląda stąd, jakby się miało iść nim okrakiem. Wygląda na środkę, ale zaraz zobaczymy. Nie ma. Czyli most dwukierunkowy.
niezapomniane. Lewa strona doliny i będzie jeszcze prawa strona doliny. Przejedźmy i jest i prawa. I znajdź 10 różnic. Według map.com, map.tz poprzednich, szlak prowadzi po tamtej stronie tego kanionu. Jest to po drodze asfaltowej, a my idziemy taką ścieżką pierwszą po drugiej stronie i za jakiś czas się połączymy. Tam gdzieś na końcu, co jeszcze nie widać prawdopodobnie, jest most i ten most łączy tamtą ścieżkę z tą ścieżką. Po tej stronie czas był widocznie trochę dłuższy, bo znosimy się trochę więcej wyżej niż tamtą asfalt. Już nie widać doliny, z której przyszliśmy. I tutaj po lewej, czy na wprost, jest schronisko. I tam właśnie ta droga Tour de Mont Blanc, nieoficjalna czy oficjalna, prowadzi. My też idziemy to po drugiej stronie kanionu. A tu jest taki malutki mostek, który przeprowadza przez tą rzekę, co zrobiła taki kanion. I będziemy się kierować na prawo. Ponownie pod górę. Nie zbudowali mostka, ale musieliśmy się przeprawić przez rzekę. Ale daliśmy radę. I teraz się wspinamy na naszą przełęcz. Niekończące się serpentyny. Zostało nam godzinę 20 do szczytu przełęczy. Tu jest jeszcze jakieś na inną przełęcz podejście, ale patrząc na te górki, to te przełęcze są wysoko jeszcze. Czyli godzinę 20, możliwe, że z pół kilometra pod górę. I już widać gdzieś naszą przełęcz. 3 km, niecałe 450 metrów pod górę.
Przed nami przełęcz Desaigne. Bardzo wygląda łagodnie. Niby to jest na wysokości 2500 ponad, ale trudności tutaj w podejściu nie ma żadnych. Jak jest śnieg, tak jak teraz, to jest typowo na płaskim. Czy delikatne podejście zawsze. A za mną miejsce, z którego przyszliśmy. Już tej doliny nie widać, ale już jest zmęczenie delikatne, ale oceniając podejście, dzisiejsze 1000 metrów podejścia, to jest wystarczające. Jak na jeden dzień, żeby podziwiać widoki i gdzieniegdzie zobaczyć świstaki, ale teraz poza tym, że świstają, to nigdzie ich tutaj dookoła nie widzę. Mokry śnieg. Po takim przejściu zawsze trochę w butach mokro, bo idziemy w butach biegowych, a na te buty biegowe jak potrzeba to też żraczki można ubrać. I teraz zmierzamy na granicę francusko-włoską i będziemy mówić zamiast bonjour to buongiorno. A tutaj po lewej stronie piękny lodowiec. Już niedługo. Tutaj nie ten lodowiec, tam jest lodowiec. Tam. Piękny. Niebieski śnieg. Jeszcze tutaj muszę uważać, bo tutaj pode mną błoto. Już za chwileczkę, już za momencik przekroczymy granicę francuską-włoską na przełęcz Col de Seine. Tam jest taki wyznacznik graniczny. Tu już widać lodowce, włoską część. Także trzeci dzień i już drugie państwo. Dziś obyło się bez dużych ilości śniegu, chociaż było parę przekraczania wodospadów pokrytych śniegiem. Było to troszkę niebezpieczne, ale dało radę. Tam już przełęcz i Włochy. Więc au revoir i wkrótce buongiorno. 2500. Za chwilę dowiemy się może 2500 ile. Tu jest punkt wysokościowy, a tam jest punkt rozgraniczający szlaki. Oj, jakie piękne góry się wyłaniają. Jak i także dolina, na której jakbyśmy mieli sanki, to byśmy zjechali. Do schroniska Robert Blanc jeszcze 3 godziny. Gdzieś jest na wysokości ponad 3500. Milano 182 km, Wenecja 446, Trud beretem. Wiedeń 1008. A gdzie jest Żebyśmy się tylko nie zapędzili. Praga? A jest Warszawa? Nie ma po Warszawy. Kopenhaga
Za mną Francja. I za mną Włochy. I za mną znowu Francja. Ale idziemy do Włoch. Buongiorno. Buongiorno. Żegnamy bonjour. Witamy buongiorno. Za nami. W stronie włoskiej też schronisko nieczynne. 30 maj 2025. 31. W górach ten czas biegnie wolniej. Przegapiłem jeden dzień. Tam na górze drugi nawołuje. Tutaj widać ile śniegu jest. Jakie pokłady. Około metr, półtora. A tam świstak w oddali macha ogonem. A teraz można zmierzyć ile tego śniegu jest. Tutaj od dołu jest jeden kijek dotąd i stąd na 2 kijki. Śniegu jest więcej niż ja potrafię sfilmować.
12. Tu gdzie? W tą przepaść pokazuje? Trzeba trochę zejść. Jesteśmy na wysokości. Nie jest napisane. Ale musimy jeszcze dużo zejść. Izole. Godzina 25. Tam w oddali widać wodospad z lodowca. Jest moc. Topi się dużo. I ten lodowiec zrobił taką dolinę następną. Ale już go niedużo jest. A my schodzimy skrótem. Bo główna trasa była tam zaśnieżona. Trzeba byłoby trawersować po śniegu. A skrót jest roztopiony. Autostrada między górami. Jeszcze na końcu tej autostrady z tej strony bliżej nas jest Passing Place. I tam góra. Czubata góra. Ale ta autostrada jest długa. Normalnie idziemy. Końca nie widać. A ile uszliśmy? Niedużo, ale... Już prawie końcówka tej autostrady. Ciągnie się bardzo ta autostrada. Ale to jeszcze parę metrów i będziemy na końcu. Na trasie mamy jeszcze pozostałości po zimowej lawinie. To jest jedno, a tam trochę dalej jest druga część. Jeszcze się będzie chwilę topiło. I którędy po tej lawinie przejść? Brzydki, brudny śnieg. Drzewa połamane. Lepiej nie być w tym miejscu, jak ta lawina schodzi. Ta poszła stąd z drzewami, a tam dalej będzie inny rodzaj lawiny z kamieniami. I zbliżamy się do tej kamienistej lawiny. Brudna. Tu gdzieś jest droga pod nią. Tutaj zjechała.
A tu spod lawiny od razu jakieś roślinki wyrastają. Teraz trzeba się wspiąć do niego. Ciekawy krajobraz. Dużo tego śniegu się usypało. A gdzie jest droga? Droga jest tam, na lewo. Okej, to schodzimy. Zeszliśmy na wysokość parkingu, na wysokość kempingu. Jesteśmy troszeczkę oddaleni od szlaku TMB, ale żeby znaleźć nocleg, to musieliśmy wybrać tę opcję. Także szlak TMB prowadzi gdzieś tam po prawej trochę. Ale piękny mamy widok. Góry. I zostało nam jeszcze 400 metrów do parkingu. No nie do parkingu. Do kempingu. No to właśnie zbliżamy się do kempingu Hobo. Tam chyba są namioty. Miejsce na namioty.